wszystkim. Dzisiaj w Autoserwis dworaczek na warsztacie BMW 750D z 2016 roku z przebiegiem 176 tysięcy kilometrów. Słuchajcie, auto na 3 turbinach, mnóstwo błędów. Na samym silniku, sterowniku silnika, słuchajcie, Engine Control moduł 18 błędów. Większość tych błędów jest związana z filtrem cząstek stałych, z katalizatorem SCR, z ciśnieniem do ładowania oraz z przepływomierzem. Filtr cząstek stałych w tym akurat modelu tutaj mamy zabetonowany, coś pękło, gdzieś wysadziło jakąś uszczelkę. Zaraz Wam auto zapalimy i pokażemy, jak sadzi ciśnienie wydechowe. Mnóstwo dosłownie błędów, słuchajcie. Patrzcie, ja to może przewinę do początku. Wszystko to, co jest na czerwono, są to błędy. Niektóre błędy są związane z akumulatorem, ponieważ mieliśmy tutaj rozładowany akumulator, ale mówię, w sterowniku silnika mamy 18 błędów. Jest to jednostka napędowa z wodnym już interkulerem, tak? Na 3 turbinach i cokolwiek tutaj byśmy chcieli zrobić, musimy zdemontować silnik i tak też zrobimy. Teraz Wam autko zapalimy i pokażemy, co się dzieje. Tak. Sadzi niesamowicie ciśnienie w układzie wydechowym, nic tak naprawdę nie przedostaje się do układu wydechowego do tyłu. Także filtr cząstek stałych, zaklejony, zabetonowany, słuchajcie, na amen. Problem z turbinami, zobaczymy, co się stało, gdzie przedmuchało, ale żeby cokolwiek zrobić, tak jak mówiłem wcześniej, demontujemy silnik. Silnik z BMW zdemontowany, a dokładnie zdemontował go Waldemar. I co, słuchajcie, ile mamy turbin? Ile może być turbin w 3-litrowym dieslu? Słuchajcie, bo to jest silnik 3-litrowy. Nie 2, nie 3, a 4 turbiny. Zobaczcie, 1, 2, 3 i 4. Za jakiś czas 5 pewnie gdzieś przy tłumiku zamontują. Dobra, co robimy? Ściągamy, teraz tutaj rozbieramy górę, DPF mamy zdjęty, DPF zabetonowany, zapchany i zobaczymy wspólnie z klientem, podejmiemy decyzję, czy regenerujemy, czy założymy nowy. Klient się dowiadywał, nowy filtr cząstek stałych kosztuje 9 tysięcy do tego samochodu. Ściągamy wtryskiwacze, oddajemy wtryski na sprawdzenie. W tym przypadku mamy bardzo dużo sadzy na wydechu. Sprawdzimy wtryskiwacze, zajrzymy kamerą w cylindry, zobaczymy to wszystko, jak tam wygląda, a chodźcie, pokażę Wam, jak wygląda filtr cząstek stałych. 180 chyba tysięcy przebiegu, już mówię z pamięci, ale około tylu kilometrów ten samochód ma na pewno na liczniku. Zobaczcie. No niestety za dobrze to tutaj nie wygląda. Czy da radę to wyczyścić? Nie wiem. Być może trzeba będzie zrobić amputację. Wszystko zależy, jaką decyzję podejmie klient. Być może założymy nowy, a może spróbujemy go zregenerować. Na razie nie podejmujemy żadnej decyzji, rozbieramy dalej, tak. Postaramy się ocenić stan tych turbin. Nie do wszystkich turbin jest podejście. Nie wszystkie turbiny można sprawdzić w tym silniku. Był olej w dolocie. Mamy 2 interkulery wodne. Jeden tutaj u góry, on już jest zdjęty, a drugi interkuler wodny mamy tutaj w tym miejscu. W interkulerze było trochę oleju,
ale mieliśmy zabetonowany filtr cząstek stałych, czyli w momencie, gdy silnik nie może wypchnąć spalin do wydechu, powstaje bardzo duże ciśnienie w skrzyni korbowej i nie może też odpłynąć olej, tak, z turbosprężarek i to może być powodem tego, że gdzieś ten olej tam się przedostawał. Na razie rozbieramy z góry, wyciągamy 6 wtryskiwaczy, sprawdzamy kamerą w środku, jak wyglądają cylindry. Jeżeli będzie wszystko w porządku, oddajemy wtryskiwacze na sprawdzenie. Gotowaliśmy wtryskiwacze, 6 sztuk i one zostaną wysłane do sprawdzenia, zawieziemy je do sprawdzenia. Ściągnęliśmy kolektor dolotowy, zawory ssące zostaną wyczyszczone, umyty kolektor dolotowy, aczkolwiek jak umyjemy, dopiero się okaże, czy go nie będziemy wymieniali, bo na klapach jest dosyć duży luz. Słuchajcie, co do turbin. Udało nam się tutaj rozebrać cokolwiek. Do 3 turbin mamy dojście i z tymi turbinami nie jest za ciekawie. To są turbiny wysokiego ciśnienia. Musicie wiedzieć, że na dole mamy turbiny niskiego ciśnienia. One są wszystkie zaolejone. A u góry mamy pakiet 2 turbin skręconych ze sobą i są to turbiny wysokiego ciśnienia i tak naprawdę te turbiny są do wymiany. Olej w dolocie, jak zaczęliśmy, bo mamy 2 interkulery wodne, jak zaczęliśmy zlewać ten olej, okazało się, że tego oleju jest dosyć sporo. Klient zgłaszał, że ten samochód spala olej, pobiera olej, są ubytki oleju. Zobaczcie, wszędzie jest pełno oleju, także te turbiny tak naprawdę są do wymiany. Zabetonowany filtr cząstek stałych, chłodnica EGR również, słuchajcie, zaklejona. Tak jak filtr, ten element również musi zostać wymieniony. Co dalej? Ściągamy pokrywę zaworów. Tak? Zobaczymy, jak wygląda rozrząd. Prawdopodobnie przy takiej naprawie zmienimy już łańcuchy rozrządów. Koszty odbudowy, koszty naprawy, koszty eksploatacyjne takiego silnika w takim BMW 750 w dieslu ogromne. Pakiet turbin plus filtr cząstek stałych, koszt jakieś 50 000 złotych. A gdzie reszta? Słuchajcie, mnóstwo uszczelek. Uszczelniacze zaworowe, również sobie klient zażyczył, że mamy wymienić uszczelniacze zaworowe i to zrobimy. Na razie cały czas rozbieramy, wstępnie zdejmiemy skrzynię biegów, instalację elektryczną i ten silnik prawdopodobnie zabierzemy na drugie stanowisko, gdzie jest jaśniej po prostu, a tutaj będziemy zaraz przeprowadzali remont. Jutro wchodzi firma, która będzie remontowała tutaj te pomieszczenie. Będzie malowanie, tynkowanie, malowanie, zrobimy oświetlenie, także odświeżymy to wszystko, żeby tutaj się lepiej pracowało. Silnik z BMW zdemontowany, zamontowany na stojaku, przenieśliśmy go na drugie stanowisko i co będziemy robili dalej? Słuchajcie, ściągamy misę olejową i będziemy wymieniali panewki. Będzie nam potrzebny numer z wału korbowego oraz numer z bloku, żeby dobrać odpowiednie panewki do tego wału korbowego, główne oraz korbowe. W następnym etapie wymienimy rozrząd, czyli wymienimy 3 łańcuchy rozrządu, zdejmiemy tutaj wałki i zostaną wymienione uszczelniacze zaworowe i będziemy czekali na turbiny. Silnik umyty, wszystko wyczyszczone, powieszony na stojaku. Zaraz będę demontował tutaj łańcuchy rozrządu, ale rozłożyłem również części, które wypakowaliśmy z samochodu. Części dostarczył nam, większość części, które tutaj widzicie, dostarczył nam klient i te wszystkie części kosztowały 71 000 złotych. Słuchajcie, naprawdę można fajne auto za to kupić, a to nie wszystko. Panewki główne oraz korbowe. Panewki wymieniamy za zlecenie klienta. Jest to silnik B57, czyli nowsza konstrukcja niż silnik N57, gdzie panewki należy wymieniać razem z wałem. Dobra, słuchajcie, co dalej? Panewki główne oraz korbowe, śruby korbowodu. Wymienimy uszczelniacze zaworowe. Kompletny rozrząd. Do rozrządu brakuje nam łańcucha pompy oleju, śruby od koła zębatego oraz koła zębatego. To już zostało domówione przez nas. Idziemy dalej. Filtr cząstek stałych, nowiutki. Może otworzymy. Tu mamy oryginalny oczywiście, zobaczcie. Tutaj mamy filterek. Później wszystkie kodowania, adaptacje trzeba będzie przeprowadzić. Sprawdzaliśmy również wtryskiwacze. Okazuje się, że wtryskiwacze są sprawne. Co tutaj mamy? Tutaj mamy pakiet 2 turbin. To są turbiny chyba wysokiego ciśnienia, z tego co pamiętam. Tak. Zobaczcie. Kupę pieniędzy. Wszystko z oryginału, wszystko nowe.
jedziemy dalej. Co dalej? Co mamy dalej? Kolektor dolotowy. Tu w tym miejscu. Nówka sztuka. Jest tu. Coś jeszcze chyba tutaj jest. Zaraz zobaczymy. Nie, rura EGR. Dobrze, tu mam kolektor dolotowy. Tu jakiś napinacz. Słuchajcie, pasek PK gdzieś tu widziałem. Tak jest. Uszczelka pokrywy zaworów, uszczelniacze na wał korbowy. Uszczelki do kolektora wydechowego, do kolektora ssącego. Tu do chłodnicy olejowej. Chłodnicę olejową z przystawką olejową również wymienimy. Przystawkę olejową będziemy musieli zamówić, jej tutaj nie ma. Jedna z turbin niskiego ciśnienia. Tu jest kolejna turbinka. Misa olejowa skrzyni biegów razem z olejem. Zobaczcie, ile części. Co my tu jeszcze mamy? A, pompa oleju. Pompa oleju bez smoka i bez koła. Tak, to również zamówiliśmy. Chłodnica olejowa. I chłodnica EGR. I to wszystko, co tutaj widzicie, kosztowało 71 000. Cena części powala, słuchajcie. No niestety. To nie koniec, ale to nie koniec. 20 pozycji uszczelek, a tak. to jeszcze nie koniec. To jeszcze nie koniec. Nie mamy uszczelek, żeby złożyć te turbiny, czyli wszystkie o-ringi, wszystkie łączniki. To wszystko też należy założyć nowe. Nie da rady tego poskładać na stare części. Tak samo jak części, które brakowało do rozrządu. Domówiliśmy i tak klient zrobił bardzo dużo. Słuchajcie, tutaj bardzo dużo części zamówił. No co, my domawiamy resztę i składamy. Demontujemy zaraz rozrząd, wałki rozrządu. Wymienimy panewki oraz uszczelniacze zaworowe i zajmiemy się montażem rozrządu. Rozrząd mamy zdemontowane również wałki rozrządu. Tutaj zostało to wszystko zmyte. Niesamowicie dużo było tutaj takiego mułu. Może przyświecimy. Co dalej? Mieliśmy wymieniać panewki, ale nastąpiła zmiana planu. Zmienimy najpierw uszczelniacze zaworowe. Ja mam tutaj taki przyrząd. Oj, magnesik spadł. Przyrząd, zaraz Wam pokażę, jak to się rozpina. Jedna najważniejsza zasada. Tutaj w tym cylindrze, w którym zmieniacie uszczelniacze zaworowe, tłok musi być u góry, bo może się okazać, że rozepniecie, a zawór wpadnie Wam do cylindra i wtedy będzie problem. My mamy tłok na pierwszym cylindrze na samej górze. Rozpinamy zawór. Rozpiąć, słuchajcie, nie jest problemem. Problematyczne jest zapięcie. Bierzemy magnes, ciach, parę razy, ciach. To oto zabezpieczenie zaworowe. Wkładamy sobie delikatnie na bok, ściągamy sprężynę zaworową z talerzykiem. Zaraz umyjemy i demontujemy uszczelniacz zaworowy, który mamy tutaj. Ja mam takie szczypce specjalnie do tego. Cyk. I oto nasze uszczelniacze zaworowe. Zobaczcie, jaki nagar w środku. Nie wiem, czy będzie widać. Może jakiś śrubokręt. Na zaworze widać. Na zaworze widać. Ja to zaraz to sobie tutaj wyczyszczę. Patrzcie. Trzeba to będzie to wszystko ładnie oczyścić w środku. To są zawory wydechowe. Patrzcie. Mnóstwo nagaru, uszczelniacze zaworowe, twarde kamienie. Dobra, rozpinamy jeszcze jeden, czyścimy wszystko i zaraz będziemy instalowali nowy uszczelniacz zaworowy. Mamy wszystko wyczyszczone. Zakładamy taką plastikową tulejkę, żeby nie wycięło nam uszczelniacza zaworowego. Tak? Nowy uszczelniacz zaworowy smarujemy olejem w środku. Ciach. Montujemy. Cyk. Ściągamy to. Nie mam paznokci, kurde. Cyk. Ładnie, pięknie. Widzicie? Zawór nam nie wpada do środka, ponieważ opiera się na tłoku. Sprężyna zaworowa na to. Możemy sobie docisnąć ten ładnie siany. I teraz najważniejsze. Montujemy zabezpieczenia zaworowe. I teraz Wam pokażę, jak ja to robię. Precyzyjna, że tak powiem. Ja mam namagnesowany taki śrubokręt. Cały czas go na magnesie trzymam. O, to nie ten. 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 Dobra. I zaraz my sobie tutaj zamontujemy zabezpieczenia zaworowe.
Ciach. Spokojnie, bez nerwów. Nie spieszymy się, żeby nam nie spadło gdzieś zabezpieczenie zaworowe. Nie uciekło. Tak. Ręce się trzęsą. Jedno jest. Przekręcamy sobie na drugą stronę. Cyk. I bierzemy drugie. Ciach. I ciach. Siedzi. Sprawdzamy kilkukrotnie i mamy uszczelniacz zaworowy wymieniony. Słuchajcie, jeszcze tylko 23 razy i zaraz będzie koniec. Uszczelniacze zaworowe w B57 wymienione. Co dalej? Odwracamy, odkręcamy korbowody, odkręcamy stopy główne wału korbowego i demontujemy wał i wymieniamy panewki. Zaraz w tą stronę, w tą pojedziemy. Nie. O, ciach. Oto nasz wał z korbami, że tak powiem. I co dalej? Odkręcamy korbowody, później odkręcamy stopy główne, zdemontujemy wał, który obejrzymy, jak wygląda, czy nie ma mikropęknięć. Mamy taki mikroskop, do tego pod mikroskopem spróbujemy go sprawdzić. No i jeżeli będzie wszystko w porządku, będziemy wymieniali panewki, główne jak i korbowe. Wał korbowy zdemontowany, zdjęte stare panewki i zaczynamy powoli składać. Zostało to wszystko umyte, wyczyszczone. Panewki, kolory panewek dobieramy do numeru bloków BMW oraz do numeru wału. Tak? I słuchajcie, co dalej. Wał również już mam umyty. Montujemy panewki główne, górne o kolorze zielonym. Tak? I żeby to wszystko skręcić, należy zastosować nowe śruby. Komplet takich śrub do BMW, do silnika B57 to koszt 700 zł. Stopy główne skręcamy nowymi śrubami. Oczywiście do stop korbowodów należy również zastosować nowe śruby i takie też tutaj zostaną przykręcone. Także montujemy panewki, zakładamy wał i skręcamy wszystko z odpowiednią siłą. Panewki mamy już zamontowane. Zobaczcie, siedzą pięknie. Co warto wiedzieć? Pod panewkę nigdy nie dajemy żadnego oleju, żadnego smaru, ani żadnego kleju. Panewki zakładamy na odtłuszczoną, suchą powierzchnię. Słuchajcie, teraz to wszystko zostanie nasmarowane i montujemy wał korbowy. I zaczynamy skręcać. Wał korbowy z nowiutkimi panewkami zamontowany. Skręcone to wszystko nowymi śrubami z odpowiednią siłą. Co dalej? Montujemy osłonę fali, nowiutką pompę olejową i przechodzimy do zakładania nowiutkiego rozrządu. Zamontowany cały rozrząd z oryginału. Zobaczcie, 3 łańcuchy, koło zębate na pompę wysokiego ciśnienia, wszystkie napinacze oraz ślizgi. Co jeszcze? Zamontowaliśmy nowiutką pompę olejową, tak? Ale jeżeli nowa pompa oleju, słuchajcie, również został zamontowany nowy zawór regulacji ciśnienia oleju oraz zawór, który jest odpowiedzialny za chłodzenie denka tłoka. Wałki również już skręcone. Teraz przystąpimy do synchronizacji. Zostanie to wszystko zsynchronizowane. Zakładamy pokrywę rozrządu, misę olejową i zakładamy wtryskiwacze. Rozrząd zamontowany, zsynchronizowany, zamontowana nowiutka pompa olejowa, misa też na swoim miejscu. Założyliśmy 6 wtryskiwaczy, które były sprawdzane i wtryski są sprawne. Zostały wyorzechowane zawory dolotowe. Tutaj mamy czyściusieńko. Przystawka olejowa z chłodnicą olejową, to też jest nowe. Co dalej? Wywozimy go na następną halę, montujemy skrzynię biegów, zamontowany zostanie nowiutki kolektor dolotowy, stary był wypracowany i zaczniemy zakładać 4 turbiny oraz nowiutki filtr cząstek stałych. Mnóstwo jeszcze części potrzebnych do złożenia tego silnika i mnóstwo pracy będzie potrzeba, żeby ten silnik odpalić i zamontować w samochodzie. Silnik przewieziony na 3. stanowisko i Waldek go już tutaj uzbraja w turbiny. Turbiny wysokiego ciśnienia z nowymi uszczelkami oczywiście zamontowane. Co dalej, słuchajcie, zobaczcie ile jeszcze części do założenia, ile uszczelek, ile uszczelniaczy, ile o-ringów. Turbiny niskiego ciśnienia leżą tu.
Tam mamy w rogu chłodnicę EGR, również nowa. To wszystko było zaklejone, także zakładamy, składamy i niebawem montujemy silnik do karoserii. Dobra, Waldemar turbiny zamontował, silnik poskładany, zamontowana skrzynia biegów i to wszystko zostało założone na wózek z zawieszeniem. Wymieniliśmy od razu olej tutaj w przednim dyferencjale. Co dalej, słuchajcie? Zobaczcie, jak jest obłożony ten silnik, ile tego wszystkiego mamy tutaj napakowane. No masakra. W następnym etapie silnik zostanie przy pomocy takiego stołu krzyżowego zamontowany do karoserii. Instalacja elektryczna zostanie podłączona do sterownika silnika, wszystkie zasilania, odpowietrzymy układ chłodzenia, zalejemy świeżym olejem i będziemy silnik odpalali. BMW 750M, przepraszam, 750D w końcu poskładane. Mamy zamontowane 4 nowe turbiny, oryginalne, warto dodać, nowiutki kolektor dolotowy, zawór EGR razem z chłodnicą i wiele innych rzeczy, które były potrzebne do złożenia tego samochodu. Mnóstwo uszczelek, mnóstwo zaworów pneumatycznych, ogrom części, słuchajcie, części. A ile to wszystko kosztowało? Naprawa tego samochodu, warto również dodać, że jest zamontowany nowiutki rozrząd, z oryginału również, mamy tu silnik B57 i zostały wymienione panewki główne oraz korbowe. Ile teraz to wszystko kosztowało? Słuchajcie, cała naprawa tego auta zamknęła się w kwocie ponad 100 000 złotych. Na tą chwilę mamy koniec, zakładamy pokrywę silnika, auto Wam zaraz odpalę, pokażę jak chodzi i będzie można oddać klientowi. Silniczek mruczy, chodzi, ma moc, jest dynamiczny, słuchajcie. Temat uważam za zamknięty. Pozdrawiam wszystkich.